microphone. Haribo. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Sorry I'm Krishna. late. Hare No Krishna. excuse. Okay. Kamalesh is translating. Yes, Guru Maharaj. Hare Krishna. Magyanatamidan dasya janagana salakayam Yudhitanjena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manabhistam Shapitam Jena Bhutale Swayam Upakara Maya Dadati Saparantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Radha Gadadhar Srivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. What are we at? Text 33? Yes. Prayers by Queen Kunti. Apare Vasudevasya Devakyam Yachito Vyagat Ajastvam Ashchak Shemaya Vadaya Chasura Visham. Others say that since both Vasudeva and Devaki prayed for you, you have taken birth as their son. Undoubtedly, you are unborn, yet you take your birth for their welfare and to kill those who are envious of the demigods. Czytamy pierwszy kantor Śrimad Bhagavatam, rozdział pierwszy, kantor pierwszy, rozdział 8, modlitwy królowej Kunti, tekst 33. Inni mówią, że ponieważ zarówno Vasudeva, jak i Devaki modlili się do Ciebie, Ty narodziłeś się jako ich syn. Niewątpliwie Ty jesteś nienarodzony, a jednak przyjąłeś narodziny dla ich dobra, i aby zabić tych, którzy są zazdrośni o bogów. Or it is also said that Vasudeva and Devaki in their previous birth as Sutapa and Krishna underwent a severe type of penance to get the Lord as their son. As a result of such austerities, the Lord appeared as their son. It is already declared in the Bhagavad Gita that the Lord appears for the welfare of all people of the world to vanquish the assurers or the materialistic atheists. Znaczenie. Jest również powiedziane, że Vasudeva i Devaki w swoich poprzednich narodzinach jako Sutapa i Krishna odbyli surowe pokuty, aby otrzymać Pana za swojego syna. I w rezultacie takich wyrzeczeń Pan pojawił się jako ich syn. Zostało to już oznajmione w Bhagavad Gicie, że Pan pojawia się dla dobra wszystkich ludzi świata i aby pokonać asurów, czyli materialistycznych ateistów. Text 34. Bharavata kanan yanye bhuvo nava ivodato Siddhantya brui bharena chatori yatma vartati tataha. Translation. Others say that the world being overburdened like a boat at sea is much aggrieved, and that Brahma, who is your son, prayed for you, and so you have appeared to diminish the trouble. Tekst 34. Inni mówią, że świat, będąc nadmiernie przeciążonym niczym łódź na morzu, jest bardzo zasmucony i że Brahma, który jest Twoim synem, modlił się do Ciebie i tak oto Ty pojawiłeś się, aby zmniejszyć brzemię świata. Brahma, or the first living being born just after the creation, is the direct son of Narayan. Narayan, as Govardhana Vishnu, first of all, entered the material universe. Without spiritual contact, matter cannot create. This principle was followed from the very beginning of the creation. Supreme Spirit entered the universe, and the first living being, Brahma, was born on a lotus flower grown out of the genital abdomen of Vishnu. Vishnu is therefore known as Padmanabha. Brahma is known as Atmabhu because he was begotten directly from the father without any contact of the mother Lakshmi. Lakshmi was present near Narayan, engaged in the service of the Lord, and still without contact with Lakshmi, Narayan begot Brahma. That is the omnipotency of the Lord.
One who foolishly considers Narayan like other living beings should take a lesson from this. Narayan is not an ordinary living being. He is the personality of Godhead himself, and he has all the potencies of all the senses in all parts of his genital body. An ordinary living being, he gets a child by sexual intercourse, and so he has no other means to beget a child, as he has no other means, other than the one designated by him. Go ahead. Znaczenie. Brahma, czyli pierwsza żywa istota zrodzona zaraz po stworzeniu, jest bezpośrednio synem Narayana. Narayana jako Garbhodakasha i Vishnu najpierw wszedł w ten materialny świat. Bez kontaktu z duchem materia nie może tworzyć. Ta zasada była przestrzegana od samego początku stworzenia. Najwyższy duch przeniknął wszechświat i pierwsza żywa istota Brahma narodził się na lotosowym kwiecie wyrosłym z transcendentalnego brzucha Wisznu. Wisznu jest dlatego znany jako Padmanabha. Brahma jest znany jako Atmabu, ponieważ został on spłodzony bezpośrednio z ojca, bez żadnego kontaktu z matką Lakshmi. Lakshmi była obecna w pobliżu Narayana, zaangażowana w służbę Pana, a jednak Narayana spłodził Brahmę bez kontaktu z Lakshmi. Taka jest wszechmoc Pana. Ktoś, kto niemądrze uważa Narayana za istotę podobną innym żywym istotą, powinien wziąć lekcję z powyższego wyjaśnienia. Narayana nie jest zwykłą żywą istotą. Jest on sam osobą Boga i ma on wszystkie moce wszystkich zmysłów we wszystkich częściach swojego transcendentalnego ciała. Zwykła żywa istota płodzi dzieci przez stosunek seksualny. Nie ma ona żadnych innych środków, aby płodzić dzieci, niż ten przeznaczony dla niej. But Narayan, being the omnipotent, where are we? Is not bound to any condition of energy. He is complete and independent to do anything and everything by his various potencies, very easily and perfectly. Brahma is therefore directly the son of the father, and was not put into the womb of a mother. Therefore, he is known as Atmabu. This Brahma is in charge of further creation in the universe, secondarily reflected by the potency of the omnipotent. Within the halo of the universe, there is a transcendental planet known as Sveta Deep, which is the abode of the Kshirodaksha Vishnu, the Paramatma feature of the Supreme Lord. Whenever there is trouble in the universe that cannot be solved by the administrative demigods, they approach Brahmaji for a solution. And if it is not to be solved even by Brahmaji, then Brahma consults and prays to the Kshirodaksha Vishnu. For an incarnation and solution to the problem. Such a problem arose when Kamsa and others were ruling over the earth, and the earth became too much overburdened by the misdeeds of the Asuras. Brahmaji, along with other demigods, prayed to the Lord, prayed at the shore of the Kshirodaksha ocean, and they were advised of the descent of Krishna as the son of Vasudeva and Devaki. But some people say that the Lord appeared because of the prayers of Brahmaji. Go ahead. Ale Narayana, będąc wszechmocnym, nie jest związany żadnymi warunkami energii. Jest on kompletny i niezależny, aby robić cokolwiek i wszystko przez swoje różne moce, bez trudu i doskonale. Brahma jest zatem bezpośrednio synem ojca i nie jest usytuowany w łonie matki. Dlatego jest on znany jako Atmabu. Ten Brahma jest odpowiedzialny za dalsze stworzenie we wszechświecie, wtórnie odbite przez moc wszechmocnego. Wewnątrz wszechświata jest transcendentalna planeta znana jako Sveta Dvipa, która jest siedzibą Kshirodakasha i Vishnu, aspektu Paramatmy Najwyższego Pana. Kiedykolwiek świat ten jest w kłopocie, którego nie potrafią rozwiązać zarządzający półbogowie, wtedy półbogowie ci zbliżają się do Brahmadzi z prośbą o pomoc,
A kiedy nawet Pan Brahma nie jest w stanie rozwiązać danego problemu, wtedy zwraca się do Ksirodakasia i Wisznu, modląc się o inkarnację i położenie kresu nękającym świat niedolom. Taki właśnie problem wynikł, kiedy ziemią rządził Kamsa i inni. Ziemia stała się zbyt przeciążona karygodnymi poczynaniami asurów. Brahmadzi modlił się wraz z innymi półbogami na brzegu oceanu Ksirodaka i zostali oni poinformowani o rychłym wstąpieniu Kryszny jako syna Vasudevy i Devaki. Dlatego niektórzy ludzie mówią, że Pan pojawił się za przyczyną modlitw Brahmadzi. Text 35. Vesmin klishyamananam avidya kamabi Javana smaranan narhani Kashvishyan iti kechana. And yet others say that you appeared to rejuvenate the devotional service of hearing, remembering, worshiping, and so on, in order that the conditioned souls suffering from material pangs might take advantage and gain liberation. Tekst 35. Jeszcze inni mówią, że pojawiły się, aby odmłodzić służbę oddania w postaci słuchania, pamiętania, wielbienia itd., aby cierpiące materialne męki uwarunkowane dusze mogły z niej skorzystać i osiągnąć wyzwolenie. So the Lord appears according to his own desire, actually. Pan pojawia się w rzeczywistości zgodnie z własnym pragnieniem. Text 35. Bhavesmin kleshyamananam avidya kamabi Shavana smaranarthani karishyan iti kechana. We did that. And yet others say that you appeared to rejuvenate the devotional service. Purport. In the Śrimad Bhagavad Gita, the Lord asserts that he appears in every millennium just to reestablish the ways of religion. The ways of religion is made by the Supreme Lord. No one can manufacture a new path of religion, as is the fashion for certain ambitious persons. What is that verse? Krishna Stu Bhagavan Swayam. The Lord appears by his own desire. No one can manufacture a new path of religion, as is the fashion for certain ambitious persons. The factual way of religion is to accept the Lord as the supreme authority and thus render service unto him. Sorry. In spontaneous love. A living being cannot help but render service because he is constitutionally made for that purpose. So that's an important point. You can translate Mamy znaczenie? that this is an important point. Just say it. This is an important point. To jest ważny punkt. The important point is that the living entity by constitution is a servant. I tym punktem jest to, że żywa istota poprzez swoją własną konstytucję jest sługą. And if we try to become the master, it's not possible. A jeżeli staramy się być Panem, nie będzie to możliwe. The only function of the living being is to render service to the Lord. The Lord is great and the living beings are subordinate to him. Therefore, the duty of the living being is just to serve him only. Unfortunately, the illusion living beings, out of a misunderstanding only, become servants of the senses by material desires. This desire is called avidya, or nescience. And out of such desire, the living beings makes different plans for material enjoyment centered around a perverted sex life. He therefore becomes entangled in the chains of birth and death by transmigrating into different bodies on different planets under the direction of the Supreme Lord. Unless, therefore, one is beyond the boundary of this nescience,
One cannot get free from the threefold miseries of material life. That is the law of nature. Znaczenie. W Śrimad Bhagavatam Pan zapewnia, że pojawia się w każdym milenium właśnie, aby ustanowić ścieżkę religii. Zasady religii są tworzone przez Najwyższego Pana. Nikt nie może fabrykować nowej ścieżki religii, tak jak to zwykły robić pewne ambitne osoby. I o tym mówi werset Krishna&Lecture Bhagavan Swami. I rzeczywistą drogą religii jest przyjęcie Pana za najwyższy autorytet i w ten sposób spełnienie służby dla Niego spontanicznej miłości. Żywa istota nie może uniknąć służby, ponieważ jest ona konstytucjonalnie stworzona do tego celu. Jedyną funkcją żywej istoty jest spełnienie służby na Najwyższego Pana. Pan jest wielki, żywe istoty są od Niego zależne. Dlatego obowiązkiem żywych istot jest właśnie służenie tylko Jemu. Na nieszczęście żywe istoty, będące pod wpływem iluzji, tylko z powodu nieporozumienia stały się sługami zmysłów na skutek materialnych pragnień. Takie pragnienie jest nazywane avidya, czyli niewiedzą. I z powodu takiego przywiązania żywa istota robi różne plany na rzecz materialnych uciech skupionych wokół wypaczonego życia seksualnego. Dlatego zostaje ona uwikłana w łańcuch narodzin i śmierci, przez transmigrację w różne ciała na różnych planetach, a wszystko to dzieje się pod kierunkiem Najwyższego Pana. Zatem dopóki ktoś nie przekroczy granicy tej niewiedzy, dopóty nie może on uwolnić się od trojakich niedoli materialnego życia. Takie jest prawo natury. Again, the same point that the living entity is bound to the laws of material nature and has to suffer according to his karma because of his attachment. And the first attachment is mundane sex life. I to jest także tutaj ten punkt, że żywa istota znajduje się pod wpływem materialnej natury i jest uwikłana głównie poprzez przywiązanie, którym głównym tym przywiązaniem jest życie seksualne. The Lord, however, out of his causeless mercy, because he is more merciful to the suffering living beings than they can expect, appears before them and renovates the principles of devotional service comprised of hearing, chanting, remembering, serving, worshiping, praying, cooperating, and surrendering unto him. Adoption of the above mentioned items, or any one of them, can help a conditioned soul get out of the tangle of nescience and thus become liberated from all material sufferings created by the living being, or illusioned by the external energy. This particular type of mercy is bestowed upon the living beings by the Lord himself in the form of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Jednak Pan z powodu swojej bezprzeczynowej łaski, ponieważ jest On bardziej miłosierny dla cierpiących żywych istot, niż mogą one przypuszczać, pojawia się przed nimi i odnawia zasady służby oddania, obejmujące słuchanie i intonowanie, pamiętanie, służenie, wielbienie, modlenie się, współpracę z Panem i podporządkowanie się Mu. Przyjęcie wszystkich wyżej wymienionych punktów albo którego z nich może pomóc uwarunkowanej duszy wydostać się z martwami do niewiedzy i w ten sposób daje jej możliwość wyzwolenia się ze wszystkich materialnych cierpień stworzonych przez żywą istotę złudzoną przez energię zewnętrzną. Tym szczególnym typem łaski żywe istoty zostały obdarzone przez Pana w postaci Pana Śri Kryszny, Chaitanya Mahaprabhu. So here the Prabhupada is saying also cooperation is one of the principles of devotional service. Tutaj Śrila Prabhupada mówi o tym, że współpraca jest także jedną z zasad służby oddania. Especially those who are followers of Chaitanya Mahaprabhu, we have to cooperate. Szczególnie ci, którzy podążają za Śri Chaitanya Mahaprabhu, muszą ze sobą współpracować. And that was Srila Prabhupada's instruction to us also. To także była instrukcja Śrila Prabhupada dla nas. Because alone we can't expect to push on this movement. Ponieważ sami nie możemy spodziewać się, że będziemy w stanie popychać ten ruch. But we see that oftentimes cooperation is difficult. Ale widzimy także, że często ta współpraca jest trudna. So if it's so difficult, then Prabhupada would allow us to go and start our own center. I jeżeli to było trudno, to Prabhupada pozwalał nam gdzieś się udać i otworzyć swoje własne centrum. That's not so common nowadays, but in Prabhupada's time,
it was quite common that devotees were going. Maybe for a negative reason, they didn't like the authority there, but they would go to another city and open a center. Teraz to nie jest takie powszechne, ale kiedyś to było bardzo powszechne za czasów Prabhupada, że jeżeli wielbicielom nie podobało się coś tam na miejscu, jakiś autorytet, to udawali się do innego miasta i otwierali inne centra. And then they would learn what's required to keep the center going. They have to cooperate. There has to be cooperation. I tam się uczyli, żeby utrzymać taki ośrodek, by on funkcjonował, wtedy potrzebna jest współpraca. Otherwise, everything stops. W innym wypadku wszystko się zatrzyma. Prabhupada was expecting us to cooperate. Prabhupada oczekiwał od nas, że będziemy współpracować. Cooperate with him. Współpracować z nim. In other words, when he was alone, the movement didn't really spread. But when he got cooperation of young boys and girls, then he could accomplish his mission more readily. Widzieliśmy, że gdy był sam, to ten ruch tak za bardzo się nie rozszerzał, ale gdy otrzymał pomoc tych młodych chłopców i dziewcząt, wtedy ten ruch był w stanie się dosyć szybko rozszerzać. So that was Prabhupada's mood. It was a missionary mood to bring more and more people, open more and more centers, distribute more and more books. To był nastrój Prabhupada, nastrój misjonary nauczania, żeby coraz więcej otwierać ośrodków, coraz więcej ludzi przyprowadzać do tego ruchu. This is the mood of the preacher. To jest nastrój nauczającego. And it was Prabhupada's mentioning Lord Chaitanya Mahaprabhu because he's the one we're coming, our sampradaya is coming from, Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Śrila Prabhupada wspomina Śri Chaitanya Mahaprabhu, ponieważ to od niego pochodzi ta sampradaya, Śri Vaishnava Sampradaya, z której my pochodzimy. Okay. 636. Shrinvanti Gayanti Grananti Abekshnasya Smaranti Nandanti Taveti Tam Jana Taeva Pasyantya Achirena Tavakam Pavabho Paramam Padambujam. Translation: O Krishna, those who continuously hear, chant, and repeat your transcendental activities or take pleasure in others doing so, certainly see your lotus feet, which alone can stop the repetition of birth and death. Tekst 36. O Kryszna, ci, którzy bezustannie słuchają, intonują i rozmawiają o Twoich transcendentalnych czynach, albo czerpią przyjemność, gdy inni to czynią, na pewno widzą Twoje lotusowe stopy, które same mogą zatrzymać kołowrót powtarzających się narodzin i śmierci. So this is the process. To jest proces. Shravanam Kirtana Vishnu, Smarapada Sevanam. And if we're not able to do it, then at least we should appreciate others who are doing it. Śravanam Kirtanam Vishnu Pada Sevanam. No nawet jeżeli jesteśmy w stanie tego robić, powinniśmy doceniać, gdzie widzimy, że inni to robią. Purport. The Supreme Lord Sri Krishna cannot be seen by a present conditional vision. In order to see him, one has to change his present vision by developing a different condition of life full of spontaneous love of God. When Sri Krishna was personally present on the face of the globe, not everyone could see him as the Supreme Personality of Godhead. Materialists like Ravana, Hiranyakashipu, Kamsa, Jarasandha, Shishupal were highly qualified personalities by acquisition of material assets, but they were unable to appreciate the presence of the Lord. Therefore, even though the Lord may be present before our eyes, it is not possible to see him unless we have this necessary vision. The necessary qualification is developed by the process of devotional service only, beginning with hearing about the Lord from the right source. Go ahead. Znaczenie. Naszymi obecnymi skażonymi materialnie oczyma nie możemy oglądać najwyższego Pana Śri Kryszny.
Aby go zobaczyć, należy zmienić naszą obecną wizję poprzez rozwinięcie odmiennego stanu egzystencji, pełnego spontanicznej miłości do Boga. Kiedy Kryszna był osobiście obecny na powierzchni tej ziemi, nie każdy mógł widzieć go jako najwyższą osobę Boga. Materialiści tacy jak Ravana, Hiranyakashipu, Kamsa, Jarasandha i Shishupala byli wysoce wykwalifikowanymi osobami na mocy nagromadzonych bogactw, ale nie byli oni w stanie docenić obecności Pana. Zatem nawet chociaż Pan może być obecny przed naszymi oczyma, nie możemy go zobaczyć, dopóki nie mamy odpowiedniego wzroku. Ta wymagana kwalifikacja jest rozwijana tylko przez proces służby oddania, zaczynając od słuchania o Panu z właściwych źródeł. So this is the process, a regular submissive hearing about the Lord from the right source. I to jest ten proces, by regularnie, ulegle słuchać o Panu z właściwego źródła. So this is what we're doing at this moment. I to robimy to właśnie w tej chwili. We have by good fortune the right source, Śrimad Bhagavatam, Srila Prabhupada's purports. Dzięki wielkiemu szczęściu mamy to właściwe źródło w formie Śrimad Bhagavatam i znaczenia Śrila Prabhupady. But we have to regularly hear and we have to also inquire. Powinniśmy regularnie słuchać i także dociekać. And take what we've heard and put it into practice. I przyjmować to, co słyszeliśmy i stosować w praktyce. Practice means that we follow regularly the Shravanam Kirtan of Vishnu. Praktyka oznacza, że regularnie podążamy za Shravanam Kirtanam Vishnu. Not just like once a year on Janmashtami or something. Nie tak, że czasami jedynie raz do roku w Janmashtami, But every day. ale każdego dnia. Nityam Bhagavata Sevaya. We should always be hearing the Bhagavatam regularly. Nityam Bhagavata Sevaya. Zawsze należy regularnie słuchać Bhagavatam. We should be chanting this Hare Krishna Maha Mantra regularly. Należy intonować Mahamantrę Hare Krishna regularnie. Then there's a chance we can give up our habit of putting ourselves in the center. I dzięki temu istnieje szansa, że porzucimy ten nawyk stawiania siebie w centrum. And understand that this is not our constitutional position to be in the center. I zrozumieć, że to nie jest nasza konstytucjonalna pozycja, by siebie stawiać w centrum. But everyone has that disease. Każdy ma tą chorobę. So the first qualification of devotee is to be humble. Ale pierwszą kwalifikacją wielbiciela jest, by być pokornym. I was remembering one pastime that we're putting in the book it was in 1969 in London. Pamiętam jedną rozrywkę, którą umieściłem w książce i to było w 1969 roku w Londynie. And there was a quarrel between devotees and it became a little physical at one point. I tam była kłótnia pomiędzy wielbicielami i tam doszło do rękoczynów w pewnym momencie. So I was coming to give Prabhupada massage and first thing he said immediately, "You've heard about this fighting?" I gdy przybyłem, by dać Prabhupadzie masaż, pierwsze co on się mnie zapytał, czy słyszałeś o tej walce? I said, "Yes, Shri Prabhupada." Ja powiedziałem tak, że Prabhupada. He said, "This fighting is not Vaishnav-like." On powiedział, że ta walka nie jest czymś, co przystoi Vaishnawom. Vaishnav means humble, he said. Vaishnava oznacza być pokornym. But this fighting is just the opposite. A ta walka jest czymś wręcz przeciwnym. I'm going to fight to do things the way I want. Będę walczył, by robić rzeczy, jak mi się to podoba. Therefore, we have authority in ISKCON. We should cooperate with them. I gdy mamy autorytety w ISKCONie, należy z nimi współpracować. And Bhagavad Gita is one of the popular literatures which are generally heard, chanted, repeated, etc. by the people in general. But in spite of such hearing, etc., sometimes it is experienced that the performer of such devotional service does not see the Lord eye to eye. The reason is that the first item, Shravanam, is very important.
If hearing is from the right source, it acts very quickly. Generally, people hear from unauthorized persons. Such unauthorized persons may be very learned by academic qualification, but because they do not follow the principles of devotional service, hearing from them becomes a sheer waste of time. Sometimes the texts are interpreted fashionably to suit their own purpose. Therefore, first one should select a competent and bona fide speaker and then hear from him. When the hearing process is perfect and complete, the other processes become automatically perfect in their own way. Bhagavad Gita jest jedną z popularnych pozycji, które są ogólnie słuchane, intonowane, powtarzane i tak dalej przez obu ludzi, ale pomimo takiego słuchania i tak dalej zdarza się czasami, że spełniający taką służbę nie widzi Pana twarzą w twarz. Powód jest taki, że pierwszy punkt Śravana jest bardzo ważny. Jeśli słucha się z właściwego źródła, wtedy proces działa bardzo szybko. Na ogół ludzie jednak słuchają od nieautoryzowanych osób. Takie nieautoryzowane osoby mogą być bardzo uczone, biorąc pod uwagę ich akademickie kwalifikacje. Ale ponieważ nie przestrzegają ani zasad służby oddania, słuchanie od nich staje się po prostu stratą czasu. Czasami teksty są interpretowane zgodnie z modą dla zaspokojenia własnych osobistych celów. Zatem po pierwsze należy wybrać kompetentnego i bona fide mówcę i wtedy słuchać od niego. Kiedy proces słuchania jest doskonały i kompletny, wtedy inne procesy stają się automatycznie doskonałymi w ich własny sposób. There are different transcendental activities of the Lord, and each and every one of them is competent to bestow the desired result, provided the hearing process is perfect. In the Bhagavatam, the activities of the Lord begin from his dealings with the Pandavas. There are many other pastimes of the Lord in connection with his dealing with the Asuras and others. And in the 10th canto, the sublime dealings with his conjugal associates, the gopis, as well as with his married wives and Dwarka are mentioned. Since the Lord is absolute, there is no difference in the transcendental nature of each and every dealing of the Lord. But sometimes people in an unauthorized hearing process take more interest in hearing about his dealing with the gopis. Such an inclination indicates the lusty feelings of the hearer. So a bona fide speaker of the dealings of the Lord never indulges in such hearing. One must hear about the Lord from the very beginning, as in the Śrimad Bhagavatam, or any other scripture, and that will help the hearer attain the perfection by progressive development. One should not, therefore, consider that his dealings with the Pandavas are less important than his dealing with the gopis. We must always remember that the Lord is always transcendental to all mundane attachment. In all the above mentioned dealings of the Lord, he is the hero in all circumstances. And hearing about him, or about his devotees or combatants, is conducive to spiritual life. It is said that the Vedas and Puranas, etc., are all made to revive our lost relationship with him. Hearing of all these scriptures is essential. Istnieją różne transcendentalne czynności Pana i każda z nich jest zdolna obdarzyć upragnionym rezultatem, pod warunkiem, że proces słuchania jest doskonały. Bhagavatam o pieszczynów Pana zaczyna się od jego stosunków z Pandawami. Istnieje wiele innych rozrywek Pana związanych z jego postępowaniem z Asurami i innymi, a w kanto 10 są wspomniane jego wzniosłe rozrywki z jego małżeńskimi towarzyszkami Gopi, jak również z poślubionymi przez niego w dworace żonami. Jako że Pan jest absolutny, nie ma różnicy w transcendentalnej naturze każdej z jego rozrywek. Ale ludzie czasami w nieautoryzowanym procesie słuchania przywiązują większą wagę do jego rozrywek z pasterkami Gopi. Taka inklinacja wskazuje na pożądliwe uczucia słuchaczy, więc bona fide mówca o rozrywkach Pana nigdy nie pozwala sobie na takie słuchanie. Należy słuchać o Panu od samego początku ze Śrimad Bhagavatam czy innych Pieśń świętych i to pomoże słuchającemu osiągnąć doskonałość przez progresywny rozwój. Nie należy zatem uważać, że jego związki z Pandawami są mniej ważne od jego rozrywek z pastergami Gopi. Musimy zawsze pamiętać, że Pan jest zawsze transcendentalny do wszelkiego światowego przywiązania. We wszystkich uprzednio wspomnianych związkach jest on bohaterem we wszystkich okolicznościach
i słuchanie o nim, czy jego baktach, czy wojownikach sprzyja rozwojowi życia duchowego. Powiedziane jest, że Wedy, Purany i tak dalej zostały dane po to, aby ożywić naszą utraconą więź z Panem. Tak więc słuchanie tych wszystkich pism świętych jest rzeczą zasadniczą. Okay, so again, Prabhupada is stressing the importance of hearing from the right source. Prabhupada tu znowu podkreśla ważność słuchania z właściwego źródła. And not jumping over and thinking, oh, now I want to be a gopi, or now I want to hear only about Krishna and the gopis. Nie należy przeskakiwać tego, myśleć, że teraz chcę słuchać tylko gopi, czy jestem gopi, czy słuchać o ludziach Kryszny gopi tylko. We saw practically that Prabhupada was happy to hear the Bhagavad Gita and speak Bhagavad Gita. There's no mention of the gopis there. Widzieliśmy w praktyce, że Prabhupada był szczęśliwy, mówiąc i słuchając Bhagavad Gita, i tam nie było w ogóle wzmianki o gopi. So why was it? Why was Prabhupada's advanced devotee, Rasika devotee? Because he knew that this Krishna is absolute. I dlaczego Prabhupada nie był takim rasika wielbicielem? Bo on wiedział, że Krishna jest absolutny. And to hear about Krishna and his dealing with the Pandavas is also absolute. I słuchanie o Kryszny i jego rozrywkach z Pandawami także jest absolutne. So he was happy to hear Bhagavad Gita. On był szczęśliwy słuchając Bhagavad Gita. But sometimes we see that the so-called advanced devotees, they don't like to hear only about Rasika literature. Ale czasami widzimy, że niektórzy tak zwani zaawansowani wielbiciele nie lubią tego słuchać i jedynie chcą słuchać tych rasika tematów. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he knew that mentality. So he went to Radhakund, but instead of speaking about rasa, he spoke of Ishopanishad. I Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur wiedział o tym nastroju i gdy udał się na Radhakund, on nie mówił o żadnych rasach, tylko mówił ze Śri Ishopanishad. So when many of the Babajis had come to hear about him, because he was famous, the head of the Gaudiya Math, but they were disappointed. Oh, why is he speaking about from Ishopanishad? I gdy wiele Babaji tam przyszło słuchać od niego, ponieważ on był bardzo sławny jako głowa Gaudiya Math, to byli zawiedzieni, dlaczego on przemawia z Ishopanishad. But Ishopanishad is one of the first books that Prabhupada translated when he came to America. I Śri Ishopanishad jest jedną z pierwszych książek, jaką Prabhupada przetłumaczył, gdy przybył do Ameryki. Because this is what's required for the neophyte to understand that God should be in the center. Ponieważ to jest jedna z pierwszych rzeczy, jaką należy zrozumieć poprzez neofitę, że Bóg jest w centrum. So Prabhupada came as a preacher. He didn't try to or automatically bring us to the point of Rasa Lila. Prabhupada przyszedł jako nauczyciel i nie chciał od razu nas sprowadzić do tego punktu Rasa Lili. But he assured us that that day would come when we are qualified. We can also enter into a rasa with Krishna. Ale zapewniał nas, że przyjdzie ten dzień, gdy będziemy kwalifikowani i będziemy wtedy mogli wejść w jedną z ras z Krishną. But rasa is something which is, it can't be learned like we learned something in school. Ale rasa to nie jest czymś, co można się nauczyć, tak jak uczymy się różnych przedmiotów w szkole. Rasa is what is our original constitutional relationship with Krishna. Rasa oznacza naszą oryginalną, konstytucjonalną więź z Krishną. So we don't learn that, but we uncover it by purification. I my się nie uczymy o tym, ale my to odkrywamy poprzez oczyszczenie się. So we have to accept everything favorable for uncovering that original relationship. I należy przyjąć wszystko, co jest korzystne do odkrycia tej naszej wiecznej relacji. Therefore, we have to be convinced that we're not this body, we're not this mind. Ale w tym celu należy być przekonanym, że nie jesteśmy tym ciałem, nie jesteśmy tym umysłem. That day will come to us, but we should take the process very seriously. Ten dzień do nas przyjdzie, ale w tym celu należy podjąć ten proces bardzo poważnie. Because if we think we're more advanced than we are,
then the mercy stops. Ponieważ jeżeli myślimy, że jesteśmy bardziej zaawansowani niż jesteśmy, to wtedy łaska przestaje wpływać na nas. We always need mercy. A my zawsze potrzebujemy łaski. The mercy comes from the superior. A łaska pochodzi od osoby nadrzędnej. But superiors, they can see what is our mentality. Osoby nadrzędne mogą widzieć, jaką mamy mentalność. If they see that we're proud, then they don't give mercy. Jeżeli widzą, że jesteśmy dumni, wtedy nie dadzą nam łaski. Just like we were just reading, Krishna was present, but the proud people couldn't recognize that he was the Supreme Personality of Godhead. Tak jak czytaliśmy, że gdy Krishna był obecny, to te dumne osoby nie były w stanie zobaczyć, że jest on najwyższą osobą Boga. So being humble is the first qualification. Bycie pokornym jest pierwszą kwalifikacją. And it's not so difficult. It just means we have to get in harmony with reality. To nie jest takie trudne, jedynie musimy wejść w kontakt z rzeczywistością. Reality is I'm a tiny particle of Krishna, 1/10,000th the tip of a hair. I tą rzeczywistością jest to, że jesteśmy małą cząsteczką Kryszny o wielkości 1/10,000 części czubka włosa. But I've turned away from Krishna and I want to put myself in the center. Ale odwróciłem się od Kryszny i chcę siebie samego stawiać w centrum. So that means just humility. I to właśnie oznacza bycie pokornym. To understand what is our actual position, if we understand it, we'll be humble. Gdy zrozumiemy naszą rzeczywistą pozycję, wtedy będziemy pokorni. Because we're always dependent. Zawsze jesteśmy zależni. So how can we be proud? Jak możemy być dumni? If someone is always dependent, just like a small child, they can't be very proud because they know that if the parents don't feed them, if the parents don't, then they'll be in difficulty. Jeżeli ktoś jest ciągle zależny, tak jak małe dziecko, on nie może być naprawdę dumny, ponieważ wie, jeżeli rodzice mu nie dadzą tego, nie dadzą pożywienia, to nie dostanie i wie, że jest zależny. But when they get to be 14, 15, then they think, oh, now I'm independent. Ale gdy już mają 14-15 lat, wtedy myślą, o, teraz jestem niezależny. And I can do whatever I want. Mogę robić cokolwiek mi się podoba. But this is an illusion. To jest iluzja. You're always dependent. Zawsze jesteśmy zależni. Just like we're driving in the car. Only a mad person who thinks he doesn't have to care for the laws of the road. Tak jak gdy kierowca prowadzi samochód, to tylko szaleniec będzie myślał, że on nie musi brać pod uwagę tych praw i zakazów, które się z tym wiążą. We have to stop at the red and pass and drive on the right side and so on. Musimy zatrzymać się na czerwonym świetle i jechać po prawej stronie drogi i tak dalej. One may say, I'm a rich man, I've been driving so long, I want to drive the way I like to drive. No, you're dependent on the law of the road. Ktoś może myśleć, że jestem bogaty, mogę jeździć jak mi się podoba, ale to nieprawda, że każdy musi przestrzegać tych praw na ulicy. So every living entity is dependent. Każda żywa istota jest zależna. Therefore, we should be humble. Dlatego powinniśmy być pokorni. We're not humble because of illusion. A z powodu iluzji nie jesteśmy pokorni. We think we're above the law. Myślimy, że jesteśmy ponad prawem. So the prison house is full of these kind of people. I więzienie jest pełne tego rodzaju ludzi. They're so foolish that they think that they don't have to follow any law. Oni są tak głupi, że myślą, że nie muszą podążać za żadnymi prawami. And even they're in the prison, they still break the law even while they're in the prison. Nawet będąc w więzieniu, nadal tam łamią prawo. So humility again is just to be intelligent enough to see the reality. I pokora oznacza, że należy być na tyle inteligentnym, by być w stanie widzieć rzeczywistość. That God is great and I'm small. Że Bóg jest wielki, a jestem mały. My actual happy position is to be in harmony with His will.
A naszą oryginalną, szczęśliwą pozycją jest być w harmonii z Jego wolą słowami. Srila Prabhupada used this argument when preaching to the Christians. Się Prabhupada używa tego argumentu, który nauczał do chrześcijan. He says Christ was not the only son of the Lord, but he was the only obedient son. Pan mówił, że Jezus nie był jedynym synem Pana, ale był jedynym synem, który był podporządkowany Panu. Because he was doing the will of the Lord. Ponieważ on wykonywał pracę Pana. So we started a little late. We can go a little later in the chanting, but anyway, it's time if there's any questions or comments. Trochę później zaczęliśmy, trochę później możemy zacząć intonować, ale czy może są jakieś pytania albo komentarze? Hare Krishna Guru Maharaj. Yes, Nityananda. Gurudev, I have one comment and one question. So the comment is, I would like to validate. You mentioned that Narayana gave birth to Brahma, although the Lakshmi was present. In the similar way, also is a very extraordinary position, because we get our birth from mother and father, but actually the real birth is given by Guru. Will it be a correct understanding, Guru Maharaj? Real vision is that we're what? That our parents give us this body, so we are born, but actually Guru, when he gives Okay, initiation. that's the second birth. Mhm. Then we have two births. Pytanie jest, że czytaliśmy o tym, że Pan Brahma narodził się z Narayana, ale tam nie brał udziału Lakshmi, choć była obecna, i podobnie, czy jeżeli my właśnie narodzimy się z naszych rodziców, to także wiemy, że Guru daje nam drugie narodziny i Maharaj mówi, że to są drugie narodziny, które daje nam Guru. Next. And the second is, Guru Maharaj, you mentioned that we always need mercy. So when Prabhupada or Guru gives instructions in the form of reading the books, waking up for the Mangala, and disciples are not following it, so isn't it that the path of mercy is blocked, although Guru and Parampara wants to give the mercy? I Yes. też drugie pytanie jest, że my jesteśmy zależni od łaski. Jeżeli Guru daje nam łaskę w formie czytania siast, Piśm Świętych, wykładów, czy wstawania rano na Mangalarati, jeżeli my nie robimy tego, nie przestrzegamy tych instrukcji, znaczy, że wtedy łaska jest przerwana. Maharaj mówi, że tak. The example is given of the sun. The sun gives its rays in every direction, but if someone remains in a closet, then he doesn't get the benefit of the sun. Jest przykład słońca, że ono rozprzestrzenia swoje promienie we wszystkich kierunkach, ale jeżeli ktoś się zamknie w jakiejś szafie, to on nie będzie miał dostępu do tych promieni. So Krishna is in everyone's heart. He is giving us mercy, but we have to be accepted. Krishna jest w sercu każdego z nas, daje nam łaskę, ale my musimy być chętni, by ją przyjąć. Nature of mercy is that it's never forced. Naturą łaski jest to, że ona nigdy nie jest wymuszana. Okay, next. Another question? Hare Krishna Guru Maharaj. My obeisances. I have a question regarding to the cooperation. So if we have a possibility to cooperate in some spiritual project, in some preaching with non-devotees, what is worth paying attention to when we work with such people? Pytanie jest o kooperację, jeżeli mamy możliwość współpracowania z osobami, które nie są wielbicielami, to na co powinniśmy najpierw zwracać uwagę? The position is that it's difficult. Why are you working with non-devotees? Dlaczego ty pracujesz z niewielbicielami? In other words, Prabhupada didn't recommend that we work with non-devotees because then we're going to become like them. Whoever we associate with, we become like them. Prabhupada nie polecał, żeby pracować z niewielbicielami, ponieważ my się wtedy stajemy jak oni. Z kim przystajesz, taki się stajesz.
The example is given of the crystal. If you keep it on a red cloth, it looks red. On a green cloth, it looks green. So by association, we can't avoid being influenced. Jest podany przykład kryształu. Jeżeli położymy go na czerwonej tkaninie, on staje się czerwony, na zielonej zielonej. I my nie możemy uniknąć, że będziemy także pod wpływem osoby, z którą mamy towarzystwo. So if we're working with non-devotees, then we have to keep a distance. We can't work very intimately because they're going to influence us too much. Jeżeli współpracujemy z niewielbicielami, to musimy być uważni i trzymać dystans, ponieważ oni mogą mieć na nas za duży wpływ. Better to work with devotees. Lepiej współpracować z wielbicielami. Thank you very much, Guru Maharaj. Anyone else? Guru Maharaj, this question from Instagram. The question is why a Brahmana who was on the level of Avaduta was behaving as a small child. And this question refers to the 7th chapter of 11th canto of Śrimad Bhagavatam, where Krishna is giving instruction to Uddhava. Krishna was saying to Uddhava that how you became so exalted Brahmana, that you are traveling through the whole world and you behave like a child. Well, what's the question again? The question was why Uddhava, being at the level of very exalted Brahmana, was still behaving like a child. Oh, yeah. Go ahead. Pytanie jest, dlaczego Uddhava, który był na bardzo wzniosłym poziomie, zachowywał się jak dziecko. But Lord Jesus also said, in order to enter the kingdom of God, we have to be childlike, we have to be innocent. I Pan Jezus także mówił, że żeby wejść do Królestwa Boga, musimy być podobnie jak dziecko, być tak niewinnym. So some of the qualities of a child are praiseworthy. I niektóre cechy dzieci są warte, by je podziwiać. They're usually open, they're not tricky. Oni przeważnie są otwarci, nie oszukują tak. They'll speak what's on their mind. They don't try to cover things. Oni mówią, co mają na myśli, nie starają się wszystkiego ukryć. It's like a child will say, "Mommy, why is that lady so fat?" Tak jak gdy dziecko się zapyta, mama, dlaczego ta kobieta jest taka gruba? And the mother will say, "No, don't speak like that." A mama powie, nie możesz tak mówić. The child will just speak guilelessly. You know, guile means, you know that word, guile? No, Guile and guileless. Guile means with some kind of hidden motive. dziecko nie będzie mówiło bez jakiegoś ukrytego motywu. But the child is not like that. He's open. You can look at his face and see what he's thinking. Gdy patrzymy się na twarz dziecka, można od razu zobaczyć, co ono myśli. But that's a good quality. To jest dobra cecha. We can become childlike in that regard. Możemy być w ten sposób podobni dzieciom. So I think that's the purport of that verse, is that to become childlike is a good quality. I znaczeniem tego wersetu jest to, że bycie podobnym dziecku jest dobrą cechą. I have to look at that verse. I can do that. I'll research that verse and you can ask me again next time. Ja mogę dalej później poszukać tego wersetu i następnym razem możesz mnie o to zapytać. Okay. Hare Krishna. I have to get my beads. Who's chanting? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare.
Krishna, Hare Hare, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Ram. Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Ram Krishna, Ram, Krishna Ram Krishna, Ram. Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Ram Krishna, Ram, Hare Ram Krishna, Ram. Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Ram Hare Ram. Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Ram Ram, Ram Ram, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Hare Hare. Hare Ram Rama, Hare Ram, Rama, Ram Rama Ram, Rama, Hare Hare. Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram. Ram Ram, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Ram Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna. Rama, Hare Rama, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram Krishna, Ram, Ram Ram, Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram Krishna, Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama, Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare, Krishna Ram Krishna, Ram, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Rama, Hare Hare Ram Rama, Ram, Hare Rama, Hare Rama, Krishna, Rama Rama, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram Hare. Ram, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Krishna, Ram, Hare Hare Hare, Hare Hare. Ram Hare Ram. Krishna, Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Ram, Krishna, Ram Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram. Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Hare, Hare Ram Ram. Hare Rama, Hare Hare Rama, Ram, Hare Rama Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram, Hare Ram Rama, Ram, Hare Hare Hare, Krishna. Rama, Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Ram, Hare Ram, Ram Ram. Rama, 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 Hare Krishna, Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Ram, Rama, Ram Hare Ram, Hare Rama, Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Ram,
Okay, let me go. We're meeting again tomorrow. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna. Guru Maharaj. Krishna. Thank you. Krishna. Hare Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Maharaj ki